Witam o poranku. Rynek po decyzji Fed. Jak to wygląda? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście przypominam, że jutro i w sobotę widzimy się na InvestCaves w Krakowie. Przypominam, to jest darmowa impreza. Zachęcam wszystkich, żeby do niej dołączyć. Zaczynamy. Rynek po decyzji Fed. Jak to wygląda? Wczoraj Fed podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych, tak jak zakładał konsensus, i wbrew niepokojom, które się działy na rynkach związanych z sytuacją w sektorze bankowym, jednak podwyżka miała miejsce, co potwierdziło moim zdaniem, że Fed chce walczyć cały czas z inflacją i nie boi się jakichś negatywnych konsekwencji mogącego rodzić się na naszych oczach kryzysu bankowego. Fed podjął decyzję o podwyżkach stóp procentowych i zobaczmy, jakie są tego konsekwencje i co dalej rynek myśli, że się stanie. Sam Fed mówi cały czas, że będzie podnosił stopy procentowe i że będzie cały czas monitorował tą sytuację, która się dzieje na rynkach finansowych, i z tego przesłania, które się rodziło, było przede wszystkim o niepokojach związanych z sektorem bankowym, a temat inflacji naprawdę był pominięty i to jest moim zdaniem coś interesującego, że decyzja jednak zapadła w kierunku walki z inflacją, natomiast przekaz i komunikat, który się wczoraj pojawił, był nakierowany przede wszystkim na zwalczanie negatywnych skutków potencjalnego rodzącego się kryzysu w sektorze bankowym. Prawdopodobnie jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych. Kropki Fedu sygnalizują nam lekkie zmiany w oczekiwaniach co do głównych projekcji makroekonomicznych, ale to, co dało się także zauważyć, że coraz mniejsza ilość członków Fedu spodziewa się, że core inflacja PCE będzie dalej rosnąć. I to jest takie pierwsze zjawisko od 2019 roku i być może rynek, który zmienił wczoraj perspektywę co do przyszłych stóp procentowych, skoncentrował się właśnie na takim raporcie. Wydarzenia ostatnich kwartałów pokazują, jak bardzo Fed myli się w swoich oczekiwaniach co do zachowania gospodarki i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. A jest to bardzo zbieżne z tym, jak mijają się z perspektywą, z rzeczywistością ostatnie projekcje innych banków centralnych, więc nie jest to żadne zaskoczenie, że wydarzenia, które się teraz dzieją, zaskakują uczestników rynku i także członków banków centralnych. Co jest najistotniejszym przesłaniem po wczorajszym spotkaniu Fedu? Jest to, że rynek uwierzył, że właśnie teraz mamy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, że pojawił się on na naszych oczach i z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem, a zwłaszcza w drugiej połowie tego roku, można spodziewać się obniżek stóp procentowych i wygląda na to, że gdy zobaczymy, jak rynek spodziewa się, kiedy dokładnie mogą się pojawić te pierwsze obniżki stóp procentowych, to wygląda na to, że już we wrześniu rynek nastawia się, że taka obniżka stóp procentowych może mieć miejsce. Te przesunięcie w polityce monetarnej widzimy bardzo wyraźnie na kolejnych wykresach, a sam zbiorczy wskaźnik, który pokazuje implikowaną stopę procentową, sygnalizuje, że być może nawet w lipcu będzie obniżka o 25 punktów bazowych, ale na przestrzeni ostatnich lat taka zmiana nastawienia na obniżki stóp procentowych miała miejsce po 6 miesiącach od ostatniej podwyżki stóp procentowych. No i wypada, że dopiero we wrześniu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, a do końca tego roku rynek zakłada być może nawet 3 obniżki o ćwierć punkta. Dlatego też możemy się spodziewać, że pod koniec tego roku już będziemy wyraźnie niżej na stopach procentowych, bo wygląda na to, że Fed także zaczyna bać się o recesję, ponieważ jeden z ulubionych wskaźników Powella dotyczących tego, co się może dziać w gospodarce, sygnalizuje takie zjawisko, ale jak wiemy, rynek pracy tego nie pokazuje, więc bankierzy centralni są
muszą podjąć decyzję na podstawie innych wskazań, a niektóre z nich wskazują, że recesja właśnie teraz ma miejsce. I te wszystkie słowa i przesłania płynące z Banku Centralnego doprowadziły do negatywnych zjawisk na rynkach finansowych, zwłaszcza na indeksach giełdowych, i tak te słowa zostały wczoraj odebrane, że 62% uczestników rynku spodziewa się negatywnych reperkusji na rynkach finansowych, ale także widzimy, jakie są efekty w gospodarce. Podwyżek stóp procentowych i na następnym wykresie widzimy to po prostu jak na dłoni. Być może, jeżeli już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, chociaż Fed oficjalnie cały czas mówi o tym, że spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych, chociaż uczestnicy rynku nie spodziewają się więcej podwyżek stóp procentowych, być może te podwyżki stóp procentowych i oczekiwanie na ich efekty to jest to, na co teraz będziemy zwracać szczególną uwagę. No i zwróćmy uwagę, że wczorajszy komunikat i sama decyzja przyniosła nam wzrosty indeksów giełdowych, ale już konferencja prasowa prezes Yellen oraz prezesa Powella przyczyniła się do tego, że indeksy giełdowe zaczęły wyraźnie spadać. I to jest bardzo ciekawe, co się działo, i za chwilę pokażę, dlaczego być może indeksy giełdowe właśnie w taki sposób zareagowały. Ale moim zdaniem najciekawiej jest na stopach procentowych. Wczoraj powiedziałem, że spodziewam się wzrostów indeksów giełdowych i reakcja była odwrotna. Natomiast spodziewałem się także spadku rentowności i faktycznie rentowności spadły i testujemy znowu poziom 3,45. Więc moim zdaniem, jeżeli w kolejnych dniach i godzinach utrzymamy się poniżej poziomu 3,45, będziemy łamać ostatnie minima, to jednak ta decyzja będzie odebrana optymistycznie i indeksy giełdowe zaczną na to reagować, zwłaszcza te spółki technologiczne, ponieważ one lubią, kiedy rynkowe stopy procentowe spadają, a przełamanie ważnych wsparć na obligacjach zachęci do tego, żeby wierzyć dalej w to, że popyt na ryzyko jednak będzie atakował i będzie miał przewagę, a to, że rentowności utrzymują się cały czas w okolicach tych ważnych wsparć, to jest dobra informacja. I dlaczego wczoraj indeksy giełdowe spadły? No, dotarłem do ciekawego raportu, który sygnalizował, że ostatnia podwyżka stóp procentowych w poprzednim cyklu, czyli na przełomie 2018 i 2019 roku, doprowadziła do ostatniej fali wyprzedaży indeksów giełdowych. I pytanie jest, czy to właśnie taka reakcja teraz występuje na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street i indeksy giełdowe starają się już ostatecznie to zdyskontować. Dlatego też moim zdaniem taka interpretacja może mieć miejsce i dlatego też spodziewam się, że jeżeli rynkowe stopy procentowe będą spadać, czyli te rentowności amerykańskich obligacji, to będzie to jednak zinterpretowane optymistycznie i rynki giełdowe za kilka dni będą wyżej niż niżej względem tych poziomów, które były podczas konferencji prasowej i zaraz po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Indeksy giełdowe w Europie moim zdaniem będą miały potencjał ku temu, żeby pokazać swoją relatywną siłę, dlatego nie spodziewam się tutaj jakiejś negatywnej sesji, utrzymania raczej w okolicach wsparć z oczekiwaniem na to, co się dalej wydarzy, ale spadek tych rynkowych stóp procentowych oraz przede wszystkim zachowanie amerykańskiego dolara i euro faworyzuje europejskie aktywa, dlatego też jeżeli będzie jakaś negatywna reakcja, to powinna być relatywnie bardzo słaba na giełdzie w Europie. I ten euro-dolar, zobaczmy, jak dynamicznie ruszył w górę, przebijając poziom nawet 1,09, czyli test ostatnich poziomów 1,10 powinien mieć miejsce nawet w końcówce tego tygodnia, czyli w kolejnych godzinach, i będzie miało to oczywiście duże konsekwencje dla rynku. Pojawił się od razu raport ING, który spodziewa się, że 1,15 może być zaliczony w kolejnych miesiącach i w końcówce tego roku na euro-dolarze, czyli generalnie bank sygnalizuje, że spodziewa się dalszych wzrostów euro-dolara po tym, co się wczoraj wydarzyło w Stanach
Zjednoczonych. A w strefie euro widzimy cały czas perspektywę na podwyżki stóp procentowych. Nawet jeszcze 2 o 25 punktów bazowych do końca tego roku nie widać obniżek stóp procentowych w strefie euro. I moim zdaniem to jest właśnie główny napęd, dlaczego euro-dolar rośnie. Mówiąc innymi słowami, rynek spodziewa się dalszych podwyżek w strefie euro, a nie spodziewa się podwyżek w Stanach, nawet spodziewa się obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i to jest główny, fundamentalny napęd, dlaczego euro-dolar teraz rośnie i będzie miało to oczywiście bardzo duże znaczenie i wpływ na inne klasy aktywów, zwłaszcza na rynki emerging markets, dlatego spodziewam się też bardzo optymistycznych sesji i optymistycznych konsekwencji dla giełdy w Polsce. Dzisiaj poznamy także decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i widzimy, że jest konsensus na podwyżkę o 25 punktów bazowych, ale rynek także jest rozbity, więc bądźmy gotowi na dużą zmienność. To, że amerykański dolar się umacnia, osłabia, a rentowności spadają że rentowności spadają, powoduje oczywiście nawrót do tendencji wzrostowej na cenie złota i to właśnie teraz obserwujemy. Rynek chce kontynuować tendencję wzrostową i ma to miejsce na naszych oczach. Prawdopodobnie będziemy wychodzić nad poziom $2000, tak jak wcześniej rynek to zakładał i zobaczymy, co się stanie na cenie miedzi. Ponieważ jeżeli uda się pokonać tą linię trendu spadkowego widoczną na wykresie, to cena miedzi będzie faworyzowała scenariusze pro ryzyko i moim zdaniem wzrost euro-dolara zwiększa prawdopodobieństwo, że ta linia trendu będzie pokonywana, a cena miedzi będzie wskazywała, że popyt na ryzyko także wieści optymistyczne scenariusze dla tego surowca i dla perspektyw gospodarczych. Zobaczymy także, co się wydarzy na cenie ropy naftowej, która testuje poziom $70 i wydarzenia w kolejnych godzinach będą już kształtowały świecę tygodniową, dlatego inwestorzy mogą traktować ten ostatni wzrost jako ruch powrotny, dlatego też popyt na ropę naftową moim zdaniem ma najsłabsze podstawy ku temu, żeby osiągnąć sukces i oczywiście obserwujemy także utrzymywanie Bitcoina nad poziomem $25 000. Wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie potwierdzała poprzednie wybicie, czyli sytuacja, która jest na wykresach, faworyzuje scenariusze prowzrostowe Bitcoina i tego moim zdaniem należy oczekiwać, że Bitcoin nawróci do tendencji wzrostowej, a wzrosty euro-dolara, spadki rentowności moim zdaniem także faworyzują scenariusze prowzrostowe Bitcoina i tego spodziewam się, że takie zjawisko wystąpi, że będziemy świadkami prędzej czy później nawrotu do tendencji wzrostowej, przebijania poziomu $30 000, ruchu w okolicach $35 000. No i teraz krajowe aktywa. Euro-dolar, który rośnie, powoduje, że polskie aktywa będą w wielkiej cenie. Widzimy już, że złoto dynamicznie umacnia się względem amerykańskiego dolara, umacnia się także względem euro. Powinniśmy być świadkami dzisiaj wyraźnej presji na kupowanie polskich obligacji z testem ostatnich minimów, z dużą szansą, że je pokonamy, a giełda papierów wartościowych moim zdaniem powinna zareagować optymizmem i będziemy mieć dużą szansę na przebicie ostatnich maksimów, ponieważ zachowanie euro-dolara jest zjawiskiem, które uwielbia także warszawska giełda papierów wartościowych, a o godzinie 10 poznamy dane o rynku pracy w Polsce, natomiast nie mają one większego znaczenia. Także rynek po decyzji Fedu, jak to wygląda, do optymistycznej układanki nie pasują tylko spadki indeksów giełdowych na Wall Street, a tak moim zdaniem rynek powinien odczytać to bardzo optymistyczne z powodu tego, że przybliżają się już szanse na to, że wczoraj został ustanowiony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach, że w perspektywie mamy obniżki stóp procentowych, a to bardzo lubi rynek ryzyka. Także przed nami fascynująca sesja. Dzisiaj rynek może być także bardzo zmienny. Zobaczymy, w którą stronę będą się pozycjonowali gracze, którzy tworzą teraz świecę tygodniową. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.